Tym razem spotykamy się przy VTR-ze. Otóż on długo stał, może nie tak bardzo długo, że parę lat. Efekt jest taki, że na ssaniu odpala, no i chodzi na tym ssaniu, ale po dodaniu gazu on gaśnie i też po wyłączeniu ssania on też gaśnie, czyli obstawiam, że dysze wolnych obrotów po prostu zaschły i trzeba będzie je wyczyścić. Także weźmiemy się teraz za wyciągnięcie gaźników, no i za mycie. To już mamy tak, o właśnie, to jest teraz wygodnie pościągać sobie przewody. Tutaj od spodu będzie najłatwiej te węże pościągać jednak. Tu go sobie podniosłem, na ile ich starczyło. One są właściwie w większości długie. Jeden tu jest jakiś taki krótki. To jest chyba przelew z baku. No i mamy ściągnięty bak. No i teraz ściągniemy sobie już airbox. Tam chyba trzeba go odkręcić tutaj od góry i on gdzieś tam jest przykręcony w środku. Czyli tutaj musimy to najpierw odkręcić, te pierścienie i pod nimi są śrubki, którymi odkręcimy airboxa od gaźników. Śrubki nie wypadają. Kręcimy. Tu jest troszkę obrzygane olejem z tej spodny. I to może normalnie, nie wiem. Ok. Trzymają rury i jeszcze rury właściwie od odpowietrzenia skrzyni korbowej. A jeszcze został jakiś układ pseudo, chyba to jest recyrkulacji spalin. Także mamy airbox ściągnięty. Jak na te lata, jak na 24 lata, to całkiem nieźle to wszystko wygląda. W Chińczyku to by wyglądało gorzej po 2 latach, podejrzewam. Te gumy to już byłyby sparciałe, tak jak to zwykle jest. No, szacun. No i już teraz wyciągniemy sobie gaźniki. Teraz trzeba je ruszyć i wyjąć. Trzeba dużej siły użyć po prostu i już. Co jeszcze? No jeszcze przelewy. I dobra. Mamy gaźniczki. Tak, gaźniczki. Te gaźniczki mają 48 mm. No to bierzemy się za czyszczenie. Tak się zastanawiałem, czy robić takie kompleksowe czyszczenie, żeby to wszystko rozbierać, czy po prostu tylko ściągnąć komory pływakowe, wyczyścić dysze wolnych obrotów, przedmuchać i właściwie to powinno pomóc, bo ja się spodziewam, że tam jest po prostu zaklejone z syfem tym z tej jakości benzyny, że dysze wolnych obrotów są pozaklejane i on dlatego nie chodzi. Ale jak już go mam tu na wierzchu, to rozbiorę go sobie całego, wyczyszczę swoim jakimś tam domowym sposobem i to może na dłużej starczy, no zobaczymy. Także lecimy z tym tematem. No i słuchajcie, ja to nagrywam, ale i tak sobie z każdej strony cykam fotę. W razie jakbym nie wiedział, którędy szedł na przykład przewód, to sobie zobaczę tam w telefonie, powiększę i już będę wiedział, nie? Także to się może przydać. Oczywiście przygotowujemy sobie jakieś 2 pojemniki, przykłady upcyklingu na przykład. Możemy sobie od razu opisać tylny i przedni gaźnik, ponieważ jak często bywa w gaźnikach, części mogą być różne we wszystkich gaźnikach. Chociaż w rzędówce wydaje się, że wszystkie mogą być takie same, to często tak nie jest. Mogą być inne dysze, inne iglice, jakieś inne elementy. W każdym razie to sobie odkładamy tak jak było. No i powiem wam, że moto ma 25 lat, ale nie wiem, za wiele razy to tu grzebane nie było na pewno. Nie ma nawet żadnego śladu po śrubokrętach na tym. No, to jest jakaś taka sparciała gąbka, ale skąd to zassało? Trudno powiedzieć. Mamy gaźniki rozebrane na części. Oczywiście tego nie wyciągam już, bo tutaj
Teoretycznie można by było ściągnąć, powymieniać uszczelniacze, poczyścić to na nowo, posmarować. Ja nie będę tego robił, to jest za dużo zachodu. Tu są śrubki zaklepywane, trzeba przepustnicę poodkręcać, później to z powrotem wszystko zrobić. Ja to wymyję, przedmucham, żeby zobaczyć, czy wszystkie dziury są drożne i wtedy już będę wiedział. No to teraz można się już wziąć za mycie. Ja tu sprawdzonego środka używam do tłustych powierzchni, do kuchenek, coś takiego. Spsikamy, później woda i sprężone powietrze. Po jednym, najpierw jeden, później drugi. Dyszę tak samo. Dyszę mogę od razu tu już sobie wrzucić, żeby się namaczały. Tak, i jedziemy. Psikamy sobie go, żeby ta pianka w każdą dziurę naleciała. Drugiego już sobie wezmę gdzie indziej. No już mamy to spsikane dobrze, wymyte. Widać, że ten płyn, który tam psikałem, on jest już czarny. Zobaczcie, jednak trochę tego brudu się zmyło. Teraz idę po wodę, no i sobie to wszystko ładnie wypłukam. Trochę to wypłukam. Zobaczcie, jak luks się wymyło, błyszczące, super jest, naprawdę. Jeszcze pójdzie powietrze dla wydmuchania tego, żeby nic nie zostało tam w tych kanałkach. No widać, że wymyło się super. No i już mam wymyte, wypukane. Ktoś powie, że nie myje? Zobaczcie. Teraz już to wszystko sobie ładnie wydmuchamy, bo wiadomo, że woda jednak nie jest w gaźniku potrzebna, nie? Jeszcze jakieś takie brudy zostały, może za krótko leżało w tej piance, ale to nas nie interesuje. Interesują nas te przeważnie wszystkie dziury, w które ta woda wleciała z tym płynem. No i już jeden mam wysuszony, drugiego nie będę pokazywał. Ultradźwięki to nie są, no ale zobaczcie, no to jest naprawdę fajnie wyczyszczone. Zwłaszcza w środku, bo z wierzchu, gdzie takie grubsze były jakieś osady, no to tam może trochę zostało, ale w środku to jest naprawdę super wyczyszczone. No to trzeba się teraz wziąć za poskładanie tego do kupy. Ja tu chyba nie będę przedłużał, nie będę wam tego pokazywał, po prostu przyspieszamy i nie przewiduję tu wymiany jakichś uszczelnień czy czegoś. Po prostu tak jak było wszystko, to samo zakładam. Mamy to, jak widać, fajnie poskładane. Teraz już wrzucimy je do motoru. Od razu sobie tutaj przyszykujemy pod sprawdzanie, pod synchronizację. Tu jeden wężyk jest wypuszczony, bo on steruje kranikiem. Dobrze, a drugi sobie tu puścimy gdzieś. No i teraz twarde na maksa. Teraz znany patent. Nagrzewamy sobie trójkę. Dobra, już jest w miarę mięciutkie. To chwilę będzie ciepłe jeszcze, więc mamy chwilę czasu, żeby tutaj założyć wężyki. Zakładamy co trzeba, później to się chyba nie da. Jest założone, ale ciężko się je zakłada, rzeczywiście te gumy są już sztywne, więc one prawdopodobnie mają być takie sztywne, ale jest ok, już weszło. Resztę rzeczy pozakładamy, podłączymy prowizoricznie paliwo, linki, takie tam sanie. To chyba tyle, żeby można go było odpalać. Tutaj idzie ten oczyszczanie spalin, tak, oczyszczanie. To jest takie oczyszczanie, że śmiech, z rury leci czystsze, ale to wcale nie oczyszcza spalin. Przecież wiadomo, tylko miesza z powietrzem świeżym, więc są jakby rozcieńczone, nie? Tak jakby ścieki z oczyszczalni mieszać z czystą wodą i wypuszczać do rzeki, nie? No ale dobra, nieważne. Takie coś tu kombinowałem. No i oczywiście strzykawka. Gdzieś to podwieszę sobie tu. No i tak już wygląda. Tutaj mam strzykawkę, setkę. Już nalewam świeżego paliwa, a nie tego, co z niego wylałem, wiadomo. Wlewa się tam, wlewa. O, już się nalało. Sanie damy.
zagadał super. Od razu mogę powiedzieć, że już widzę, że jest lepiej, bo chodzi, nawet jak się ssanie zdejmie, to on chodzi. Także dzisiaj już jest trochę późno, już nie chcę tutaj hałasować po nocy, więc na razie przerywam ten temat i spotykamy się już jutro, jak będzie dzień po prostu. No i dobra, dzisiaj już dokończymy temat Hondy, mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak należy. Ja go sobie teraz odpalę, żeby się zagrzał i będziemy robić jakąś tam regulację. Ssanie, on już teraz dobrze pali. Podłączę sobie wakuometry. Już mam nadzieję, że dzisiaj się pozbędę mojej deski z wężami, którą zawsze to robiłem, bo oto na chińskim portalu nabyłem sobie takie coś. Najtańsze, jakie znalazłem, tam w okolicach 100 zł kosztują. Takie jest, tyle kosztuje, więc jest jakie jest. Teraz zawiesimy sobie to. Także wiecie, jeśli chodzi o synchronizację, regulację gaźników, to tam są lepsi fachowcy od tego, więc tam może zaglądajcie do innych, bo ja to widzicie, że to robię to czasami dla siebie, tak dla znajomych albo potrzebujących, ale takim czymś to jest po pierwsze tylko zgrubna regulacja. Tu na pewno na profesjonalnym sprzęcie wykazałoby mega odchyłki jeszcze, dlatego no wiecie, jeździć to będzie w miarę dobrze i sobie reklamacji nie będę składał, nie? Teraz jeszcze skład mieszanki. Właściwie w większości motocykli, chyba że w jakichś małych wypierdkach, to nie. Jest tak, że nie da się podejść prostym śrubokrętem. Jakiej byście nie mieli, to i tak on nie pasuje. Ja sobie zrobiłem taki z kawałka rury i tym właściwie no zawsze mi się udaje podejść. Gdyby śruba chodziła ciężko, to pewnie bym nie pokręcił, bo tam jest w środku linka gięta, ale mówię, no takie regulacyjne rzeczy, gdzie ta śruba lekko właściwie chodzi, tylko na sprężynce jest opór ma, więc to jest dobry patent i takiego czegoś używam. Te śrubki są tam, tutaj można podejść do niej. Pasuje śrubokręt. Liczymy sobie obroty i już. Tam oczywiście serwisówka podaje, jak się ustawia tą równy skład mieszanki. Trzeba mieć dokładny obrotomierz, tam się kręci, aż wzrosną obroty o 50, później się coś odkręca i tego. Ja nawet nie mam takiego obrotomierza, wiadomo. Mogę to ustawić na oko. Tak, dla mnie to nawet już nie będzie problemu z jazdą, ale i tak jeszcze trochę pokręcę, wiadomo, nie? Wyszło mi tu, że to ustawienie, które jest fabryczne, to jest najlepsze. Próbowałem w jedną, w drugą stronę i po prostu w tym ustawieniu on chodzi najszybciej. I na jednym, i na drugim cylindrze. Więc co tu szukać? 2 i 3/4 obrotu jest ustawione tutaj. I tego nie zmieniam. Pali elegancko. Obrotów ma trochę za mało. To zaraz sobie dodam. Jest poskładane wszystko. Paliwa nie ma, trzeba nalać. Wspomniałem, że przecież bak wysuszyłem. On na wolnych obrotach chodzi, bo jeszcze w komorze pływakowej jest, ale żeby wejść na obroty, to on potrzebuje, wiesz, wlać jak z wiadra. No. Dobra, to starczy.
Co mogę powiedzieć? Maszyna chodzi jak nowa. Naprawdę świetnie chodzi. Ja się bałem jeszcze jechać tak szybciej, bo opony, wiecie, stały długo ale idzie jak nowa, naprawdę, rozpędza się dobrze, tylko hamuje słabo, coś tu nie gra, hamuje słabo, mi coś tak brakowało tego hamulca. Zakończenie nagramy z kamery na kasku, nie? Tata, a ja powiedziałem Cała... tak, o, nie ma kamerki, odpadła ci, a to ona tutaj jest. Zakończenie nagramy z kamery na kasku. Cała akcja się udała, chodzi dobrze, może jeszcze te obroty minimalnie falują, ale mnie to naprawdę nie przeszkadza. Być może to jest też wina tych beznadziejnych wakuometrów, którymi to robiłem. Dodam jeszcze, że zostawiłem na fabrycznym ustawieniu śruby składu mieszanki. Także akcja się udała, także jestem zadowolony. Także co, tym razem to tyle. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału tu. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!